Nasz umysł może hamować nas przed rozwojem i utrudniać podejmowanie trudnych zadań z kilku powodów. Numer 1 to strach przed niepowodzeniem. Boimy się, że nie sprostamy zadaniu oraz zawiedziemy siebie oraz innych. Może to finalnie prowadzić do unikania wyzwań. Umysł woli pozostać w strefie komfortu, czyli w miejscu, w którym ryzyko poniesienia porażki jest minimalne. Powróćcie proszę do mojego odcinka o strefie komfortu. Nasze umysły nie są zaprojektowane w taki sposób, aby pchać nas każdego dnia do rozwoju. Nie są zaprojektowane tak, aby każdego dnia pokonywać swoje bariery, dokładać kilka procent. Zadaniem naszej jaźni jest po prostu zachowanie nas przy życiu. Czyli Twój mózg nie będzie chciał, abyś ryzykował nadciągnięcie mięśnia podczas ćwiczeń fizycznych. Twój umysł nie będzie narażał się na jakieś pośmiewisko, ponieważ mogłoby się to wiązać z ostracyzmem, z odrzuceniem ze strony innych. Więc najbezpieczniej jest powtarzać te schematy, które są już wytartymi szlakami. Drugi punkt, czyli unikanie dyskomfortu. Trudne zadania bardzo często wiążą się z dyskomfortem, stresem oraz przytłaczającym nawet uczuciem niepewności, zagrożenia. Nasz mózg, tak jak już powiedziałem, po pierwsze dąży do unikania takich sytuacji, ale także jest poszukiwaczem przyjemności. Na nasze nieszczęście nasz umysł szuka przyjemności, która jest natychmiastowa, instantowna. Nasz umysł preferuje szybką gratyfikację w porównaniu do tej odroczonej. Czyli szybką gratyfikacją może być na przykład wejście na social media i przeskrolowanie sobie tablicy. Odroczoną gratyfikacją może być na przykład trening fizyczny, czy nawet głupie posprzątanie domu. W dzisiejszym czasie nagroda nie jest poprzedzona wysiłkiem. Kiedyś, zanim powstała era digitalizacji, internetu, szybkiej dopaminy, przestymulowania, aby faktycznie dostać jakąś nagrodę, czyli jakieś fajne uczucie w ciele, musieliśmy po prostu coś zrobić. Musieliśmy wykonać jakąś pracę. Jeżeli poweźmiesz zadanie, które na początku jest nieprzyjemne, nie chcesz go robić. Trening, wysiłek, coś trzeba przenieść, pomajsterkować trzeba. Jeżeli zdecydujesz się na takie zadanie, to na początku faktycznie nie będziesz miał wyskoku dopaminy. Będziesz czuł się nawet może nieprzyjemnie, niekomfortowo, tak? Pierwsze podniesienia, pierwsze zmęczenie, pierwsza fala zadyszki, nie jest to fajne. Ale później, po zakończeniu tego, po włożeniu tej pracy, dopamina jest na o wiele wyższym poziomie niż była przed rozpoczęciem tego działania. Więc odroczona nagroda, tak? Umysł będzie cię ściągał w ten punkt, w którym nic się nie dzieje, który ty już dobrze znasz i który pozwala ci przetrwać, siedząc na tyłku. No a oczywiście dzisiejsze czasy nie pomagają nam, Jest taka fajna produkcja chyba na Netflixie jeszcze, The Social Dilemma. Dylemat społeczny, społecznościowy, o tym jak właśnie zaprojektowane są te apki Facebooka i Instagrama. Obejrzyjcie to proszę, bo tam dowiecie się tego, że algorytm social mediowy, on śledzi każdy ułamek sekundy, który spędzacie na platformie. Ile sekund byliście na jakiejś rolce, na jakimś profilu, ile daliście lajków, czy daliście komentarz, czy polubiliście kogoś komentarz. Wszystko jest mierzone przez inteligentne algorytmy, co do ułamka sekundy, po to, aby serwować ci pod gębę cały czas coś, co będzie cię wciągało i wiecie. Więc samo to, że nasz umysł ma podstawowe mechanizmy trwania w komforcie i w znanych schematach, to dodatkowo jeszcze tak działa wyzysk ten korporacyjny, bo dzisiaj czas jest walutą, tak? Twój czas jest walutą. Im więcej czasu spędzasz na platformie, ona zrobi wszystko, żebyś tam siedział, reklamodawcy i tak dalej, biznes musi się kręcić. Więc jesteśmy atakowani z każdej strony, więc wyłączcie telefon, słuchajcie. Wyłączcie telefon. Nie oglądajcie go po 18, po 19 i pierwsza godzina po powstaniu też nie zaglądajcie. Punkt 4, czyli negatywne przekonania i samosabotaż. Nasze wewnętrzne przekonania, to co o sobie myślimy, nasze limitacje, które nakładamy sami na siebie, mają cały wpływ. Chciałem powiedzieć wielki czy ogromny wpływ, ale nieprawda. Mają cały wpływ na to, jakie będzie twoje życie i jakie faktycznie będą twoje granice oraz również będzie filtrem, przez który inni będą cię widzieć. Ty nakładając sobie pewien płot dookoła siebie, jakąś fosę, ja nie mogę tam iść, ja nie dam rady, nie rozwinę biznesu, nigdy nie zbuduję sylwetki, nigdy nie poderwę tej dziewczyny, nigdy nie założę rodziny, nigdy nie kupię sobie domu. Nakładamy na siebie, tak? Sami na siebie takie ograniczenia, taki wielki, ogromny płot. I nie widzimy, co jest za tym płotem, tak? Ale z kolei inni wtedy też widzą tylko ten płot. To, co myślisz o sobie, to będzie ci dawał wszechświat. To ci będzie dawała po prostu energia życiodajna. Nazwij to jak chcesz. Nazwij to Bogiem, nazwij to wszechświatem, nazwij to inteligencją stworzenia, czy nazwij to nawet losem. Po prostu, słuchajcie. To, co myślisz o sobie, to będzie z ciebie wypływać. Sam tworzysz sobie problemy. Powróćcie do mojego odcinka o podświadomości, w którym szeroko to opisałem, w jaki sposób umysł jest nierozerwalnie spięty z ciałem oraz jak to, co mówimy czy myślimy o sobie, wpływa na nas.
Jeżeli ja pomyślę na przykład o jedzeniu, moim ulubionym, to leci mi ślina. Od razu odpowiada ciało, tak? Czy pomyślę o stosunku, krew spływa w pewne miejsca, tak? Przyspiesza serce. Więc jeżeli myślę o sobie, że jestem debilem, że na pewno odniosę porażkę, no to po pierwsze ciało zacznie się adaptować do tych myśli, a po drugie ja już tam wchodzę z nastawieniem, no to jak ma mi się udać? Dlaczego warto podejmować trudne zadania? Przede wszystkim jest to rozwój osobisty i zawodowy. Zastanówmy się, czy jest coś bardziej istotnego w naszym ziemskim życiu, w naszym bycie. O co chodzi w tym bycie? Możemy się kłócić, na pewno znajdę wielu zwolenników, którzy powiedzą, że na przykład hedonizm, oddawanie się przyjemnościom i nie będę tego demonizował, natomiast zastanówmy się, jak czujecie się potem, nie? Bo wszechświat jest zrównoważony na każdym kroku, więc ja na przykład będąc trzeźwy od 15 miesięcy, mimo że wcześniej byłem uzależniony od marihuany i często piłem alkohol, to może faktycznie nie wstępuje we mnie już taka jakaś dziwna zwierzęcość, takie totalne rozluźnienie, chociaż rozluźnienie / otumanienie, bo jednak alkohol otumania, jest po prostu otępiaczem, tak samo jak marihuana. Oczywiście przykładów można tutaj dyskusję rozwinąć na 3 tomy książkowe o tym, jak to wpływa marihuana. Czasami potrafi ten umysł rozświetlić, jasne, dać fajne pomysły, których może nie dostałbyś na trzeźwo, jasne, oczywiście. Ale chodzi o to, że jak za dużo tego robisz, oddajesz się tym przyjemnościom, no to będziesz miał te chwilowe zadowolenie, potencjalne, w cudzysłowie zadowolenie, bardziej otępienie, ale później będziesz po prostu z dnia na dzień twój standard, twój default, twoje ustawienia fabryczne umysłu, twoje fale i wibracje. Gdy oddajesz się hedonizmowi i szybkim przyjemnościom, szybkim gratyfikacjom, zamiast inwestować w siebie na każdej płaszczyźnie umysłowej i cielesnej, pokonywać bariery, robić to, czego ty nie chcesz. Ja teraz osobiście, jak jest coś, co widzę, że mi się nie chce, ciało i mój umysł podpowiada, a weź telefon, nie rób tego, to specjalnie to robię. I z drugiej strony też nie robię tego, czego mi się chce. I w ten sposób ćwiczę się, oczywiście nie jestem doskonały, ale widzę już te efekty, tak? Widzę, że mój standard jest wyżej niż osób, które oddają się jakimś dyskotekom, chlaniom, później zdychają 2 dni na kacu, tak? Moja baza jest wyżej niż wasza baza, tak? Jeżeli imprezujecie, nie dbacie o siebie, siedzicie w komforcie, nie robicie tego, co wam jest niewygodne, nawet raz na jakiś czas, tylko to, co jest wygodne, tylko to, co mi się chce. A, bo mi się nie chce tego czy tamtego, a, bo mi się nie chce wstawać, a, nie mam siły, nie chce mi się. No to nie będziesz się rozwijał, nie? I mimo tego, że będziesz miał pozorne poczucie szczęścia od używek, od różnych takich otumaniaczy, no to będziesz w głębi duszy nieszczęśliwą osobą. Ja staję się po prostu coraz bardziej szczęśliwą osobą. Wstaję już prawie miesiąc, 4:45, ćwiczę w domu, później jeszcze ćwiczę na siłowni. Słuchajcie, jestem trzeźwy, tańczę, prowadzę kanał, różne rzeczy robię i no jestem szczęśliwy, bo podejmuję trudne zadania, których mi się nie chce. Większa odporność również będzie owocem podejmowania trudnych zadań. Będziesz miał większą odporność psychiczną i lepiej będziesz radził sobie ze stresem. Łatwiej będą przechodziły tobie chwile niepewności i obawy co do zmian. Ludzie nie lubią zmian, bo to sprowadza ich z poziomu mistrza znowu do poziomu ucznia. Więc znowu ten umysł trzyma nas w dobrym, znanym schemacie, tak? Stary, dobry schemat, stara, dobra kanapa, stare, dobre stanowisko w robocie. Tam trzyma umysł. Natomiast gdy będziesz sam sobie takie małe cegiełki dokładał do swojego umysłu, a na przykład jest niedziela, normalnie bym spał, nie wiem, do 10. Wstanę sobie o 8. Nie jest to jakieś super wielkie wyzwanie, ale nie chce ci się tego zrobić, bo nie musisz, bo nie masz po co. Wstań sobie, zobacz co się stanie, jak dynamika się zmieni, dynamika dnia, gdy ty już od razu na początku robisz coś, czego ci się nie chce, to później kaskadowo wszystko inne będzie deczko łatwiejsze. I jak będziesz dokładał sobie tak tych coraz łatwiejszych troszkę rzeczy, punkt po punkcie, tu może z takiej kategorii, tu wstanę wcześniej, tutaj przygotuję sobie na przykład śniadanie już wieczorem, tak? Na przykład na wyjście do pracy. Czy wyprasuję sobie koszulę, żeby nie robić tego rano w biegu. Robię to, co odkładam zawsze, tak? Pomalutku. To z czasem sytuacje, które normalnie by nas przygniotły, będą dla nas do przejścia. Po prostu. Samorealizacja jest kolejnym z owoców, tak? Oczywiście. Ja założyłem ten kanał, wróciłem do tańczenia. Na dole będzie link do mojego Instagrama tanecznego i do YouTube'a. Ja w życiu bym nie założył kanału, gdybym znowu dalej jarał i pił, nie? Dopiero ten moment otrzeźwienia
tego wyskoku świadomości, tej wibracji, daje mi taką siłę i energię do realizowania siebie, bo nie jestem otumaniony po prostu i to wszystko się łączy, wiecie, to wszystko co ja mówię to jest taka jedna wielka mozaika, która jest połączona nićmi, każda z każdą, jak neurony w mózgu, taka siatka tego wszystkiego. Ja właśnie, wiecie, to nie jest tak, że ja rzuciłem używki i nagle byłem szczęśliwy. To był proces. Ja już ponad rok jestem trzeźwy i dopiero teraz zaczyna troszkę kiełkować to moje szczęście, tak? Mimo że kanał mam od października, ale to nie wychodziło, to nie wiedziałem, to tak, to srak, bałem się, wstydziłem się, nadal mam różne zahamowania, wiecie. Ale krok po kroczku, ta odroczona gratyfikacja, te starania, mimo że nie widzę wzrostu, nie widzę od razu nagrody, idę po płaskim, czasami spadam w dół. Nie chce mi się wstawać o tej 4:45, ale robię to, bo wierzę, że tu jest inny świat, który mnie czeka. I faktycznie z dnia na dzień jest coraz lepiej radzę sobie z nerwami. Jestem mniej wybuchowy, jestem mniej kłótliwy. Jasne, że zdarzają mi się potknięcia, tak? Wróćcie do mojego odcinka o tym, jak wygląda rozwój. Albo o tym, jak wygrać z nałogiem. Słuchajcie, i jestem tylko człowiekiem, wiecie. To nie jest tak, że ja jestem w białej koszuli, jestem tu aniołem, który ogarnął się ze wszystkiego. Jasne, jestem już daleko na drodze. Tylko, że w samorozwoju nie ma linii mety. Nie ma końca w samorozwoju. Zawsze jest coś do doskonalenia się i pędzenia po prostu dalej przed siebie, czerpania. I te wszystkie małe punkciki, na początku się ze mnie śmiali, a co ty nie pijesz, ty jesteś z innego wyznania, a ty wstajesz o 5, to jest wariactwo. I wiecie, takie różne docinki przez cały ten rok, wiecie. Ale robiłem swoje. Powoli kiełkowało i oto jestem, odrodzony z popiołów. Pokonywanie lęków to kolejny owoc wykonywania trudnych zadań. Ja jestem osobowością silnie neurotyczną, tak jak moja mama. No i zmagałem się. Powróćcie do mojego odcinka o lęku, w którym opowiadam dokładnie wszystkie moje objawy, które miałem związane z lękiem. Ja naprawdę miałem kiepski mental. Przez 32 lata miałem kiepskie życie. Oczywiście wycinając tam dzieciństwo i tak dalej, ogólnie mówię, że życie dorosłe, tak? Cholernie było dla mnie trudne. Objawy somatyczne, wypływające z neurotycznego mentalu i lęku. Teraz mam tego lęku mniej. Nie boję się już, nie czuję się dyskomfortowo w jakimś towarzystwie nowym czy coś. Nie boję się, że ktoś coś powie. Nie boję się, że kogoś spotkam. Nie boję się podjąć jakiegoś działania, tak? Wystąpić powiedzmy przed całą firmą, zrobić prezentację produktu, mimo że nie znam się aż tak na branży jakiejś, tak? Ale jestem w niej trochę. No, nie ma lęku po prostu, tak? Gdy podejmujesz te trudne zadania. Tak też korzyści wychodzenia ze strefy komfortu i podejmowania trudnych zadań są nieocenione. Naprawdę uwierzcie mi, że są... Nie kupisz tego żadnym koksem, żadną kreską tych doznań, które masz na co dzień, tak? Bo jak weźmiesz jakiś narkotyk, psychodelik, no oczywiście jest świetnie, masz jakieś wizje, masz jakieś otwarcie różnych nowych perspektyw i oświeceń. To trwa jakiś czas, może trochę cię trzyma, ale twój baseline raczej nie urośnie od tego, nie? Dajcie znać, jak to u was wygląda. Jakie trudne zadanie podjęliście i jak wam poskutkowało? Czy czuliście się lepiej po zrobieniu tego, czego nie chcieliście zrobić? No ja uważam, że nie ma takiej opcji, nie ma takiej możliwości fizycznej, żebym ja żałował zrobienia czegoś, czego mi się nie chciało. Zawsze czujemy się dobrze po zrobieniu czegoś, czego nam się nie chciało. Zawsze. Przypominam o możliwościach wsparcia mojego kanału i kontaktowania się na e-mail. Przeczytaj dokładnie opis. Strzałeczka.